Cześć, witam. Dzisiaj gorący temat. Kilku tutaj widzów i kilku znajomych, którym bardzo serdecznie dziękuję, podesłało mi nowe ceny Tesli. No i tak postanowiłem szybko zrobić rzut oka. I więc tak, nie wiem na ile, bo nie pamiętam ceny X-a i S-ki, ale to dajcie mi znać w komentarzach, bo na pewno ktoś pamięta, kosztowały. Natomiast na dzień dzisiejszy X kosztuje 592 zwykły, 683 tysiące złotych plate. Przeskakujemy płynnie na S-kę. S-ka kosztuje 553 zwykła i plate czy plat 666 tysięcy. No i teraz skakujemy płynnie na model Y. No i tutaj model Y, tutaj troszkę więcej na ten temat, bo no jest petarda. To auto potaniało, z tego co ja kojarzę, to o kilkadziesiąt tysięcy. Standardowa wersja to jest 229 tysięcy teraz, long range 259, a performance 299 tysięcy. Tutaj te ceny się bardzo zmieniły. Też dajcie znać w komentarzach, jakie były poprzednio, bo ja szczerze mówiąc to tak mniej więcej kojarzę, ale nie do końca. Natomiast no tu jest bardzo duża obniżka cen. No i Model 3. Model 3 wrócił do swojej ceny sprzed roku mniej więcej. Model 3 kosztował już w szczycie przez moment, taka cena była, jak kojarzę, 250 chyba 4 tysiące, potem dość długo 244, bo tym modelem troszkę się interesowałem, stąd bardziej pamiętam. No a teraz 219 z powrotem. Przypomnę, startował od 199 tysięcy. Long range mamy 254 tysiące i performance 284 tysiące złotych Tesla. Jakbyście chcieli coś więcej o tych samochodach się dowiedzieć, to zawsze możecie wpisać na prąd po Polsce Tesla. No i tutaj mamy ostatni zakopany test, to była Tesla S. To jeszcze nawet z darmowym ładowaniem, więc taka kilkuletnia, ale z małym przebiegiem. Testowaliśmy też na zakopane teście kolejną S-kę. Ona jest teraz, można ją sobie wynająć. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Był na zakopane teście też model Y i była Tesla 3. Była też potem Tesla 3 Performance, nie wiem czy teraz to na szybko znajdę. O, tu była kolejna SK, tu była SK po 300 tysiącach kilometrów. Także kilka tych Tesli było. O, tutaj jest ten film. Najtańsze 3 sekundy do setki. 3 Performance. Także jeśli chcecie coś się zastanowić nad zakupem takiego samochodu, to na dzień dzisiejszy uważam, że no kurczę, pomału robi się petarda, jeśli chodzi o ceny, przynajmniej na tle konkurencji. Może teraz puszczę model Y, niech sobie tutaj leci w tle. No bo kurczę, uważam, że to na ten moment to jest naprawdę opcja petarda. Mamy taki kurczę, no kawał samochodu. Co na ten temat myślę? No generalnie jest to, mam wrażenie, no pierwsze oznaki kryzysu. Kryzys jest światowy, to nie ma co się tutaj czarować. Mamy inflację, mamy kryzys u nas w Polsce też w większym nasileniu, niestety. No ale jest jak jest. Każdy kryzys powoduje w końcu spadek konsumpcji, a spadek konsumpcji powoduje to, że ceny muszą w końcu zacząć spadać. No i tutaj Tesla pierwsza się wyrwała przed szereg. Najpierw w Chinach, teraz i w Polsce. Zaczęły te ceny nam tutaj się zmieniać. I bardzo dobrze, bo kurczę, no jeśli nikt by się nie wyłamał, nikt by nie zaczął opuszczać tych cen, no to byśmy mieli dalej taką drożyznę, jak mieliśmy. Były komentarze tu pod filmami już od kilku miesięcy, że te duże ceny prądu doprowadzą do spadku cen elektryków, no i to będzie jakiś plus tej całej sytuacji. Przypomnę, jeśli ktoś jest prosumentem, jest na starych zasadach, no to pozostaje tylko rozbudowa instalacji fotowoltaicznej. Jeśli ktoś dużo jeździ, pomyślcie o elektryku, no bo to naprawdę może mieć sens. No a jak już patrzę na tą Teslę Y, 229 tysięcy za tak duże auto elektryczne z takimi fajnymi osiągami, no to uważam, że jest tutaj petarda. Jeśli ktoś się zastanawia nad jakimiś samochodami, ja tutaj jakoś Tesli szczególnie nie polecam. Trzeba brać pod uwagę, że mamy jeden serwis w Polsce, tylko w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast technologicznie, no to jest jednak elektryczny majstersztyk. Jeśli chodzi o samą technologię, tutaj też sieć superchargerów, szybkiego ładowania, podgrzewania tych baterii przed ładowaniami. Wiem, że już inne marki też to pomału wprowadzają i mają, no ale Tesla tutaj, tak powiem, jest pionierem na rynku i, no i robi świetną robotę, więc no, nie dla każdego taka Tesla, natomiast na pewno znajdą się na nią chętni, a teraz po tych obniżkach cen, no to warto się tym
nad tym tematem zastanowić. Stąd postanowiłem tutaj szybko taki film zrobić na ten temat. No bo może ktoś zastanawia się teraz nad wyborem jakiegoś elektryka, no to myślę, że warto też pochylić się nad Teslą, zwłaszcza po tych obniżkach cen. Tutaj widzimy akurat bagażnik i przepasny schowek pod spodem, jak to w Tesli. Mamy też drugi bagażnik z przodu, całkiem duży. No Tesla Y to jest naprawdę kawał samochodu. No patrząc teraz, że za takiego mocnego SUV-a z dużym silnikiem, nawet spalinowego, trzeba dać, myślę, że na dzień dzisiejszy to porównywalne pieniądze, bo przypomnę, że tutaj kupując auto na firmę możemy jeszcze uzyskać 27 tysięcy dopłaty, czyli mamy tak wielkiego, mocnego, szybkiego SUV-a za 200 tysięcy. No kurczę, pomału wygląda to coraz ciekawiej. Tu akurat przestawiamy auto z aplikacji. Jedna z funkcji Tesli. Tutaj z przodu bagażnik. No powiem szczerze, że gdybym miał jakieś wolne środki, to bym się nad takim Y gdzieś tam pochylił, no bo było to auto z listy moich aut marzeń. Jak nim ostatnio jeździłem, to miałem wrażenie, że troszkę jest jak dla mnie za sztywne zawieszenie w tym modelu, natomiast kilku użytkowników jeździ tym autem, ma jakieś później odebrane auta i mówią, że już tak twardo nie jest, więc dajcie też znać w komentarzach jak jest, jeśli ktoś miał jakieś tutaj do czynienia z takimi świeższymi modelami Y, to żeby mi tutaj potwierdził, będę wdzięczny, czy faktycznie to auto zrobiło się mniej twarde, bo dla mnie troszkę te pierwsze Y były za twarde. No ale to jest moje tutaj subiektywne wrażenie, a obiektywnie są to bardzo ekonomiczne samochody. Ogólnie Tesle są bardzo fajnie zoptymalizowane, także no robi robotę. Jak widzicie tutaj opcjonalny Janosik zamontowany na takim dedykowanym uchwycie. Taki fajny bajer mieliśmy. Zapraszam oczywiście do tego Zakopane Tesla, jak i do innego, gdzie można się takimi Teslami z nami przejechać, zobaczyć jak to wygląda w praktyce jazda takim samochodem. No bo co jest najważniejsze? Nie dane katalogowe, tylko to jak to auto się sprawdza na co dzień. Jakie ma zużycia, jakie ma zasięgi. To wszystko można sobie tutaj generalnie z takich Zakopane testów wywnioskować. Ja tam wszystkie dane staram się pokazywać. Dobra, nie będę przedłużał. Oczywiście tutaj linki pozostaje w opisie. Sami sobie zerknijcie co i jak. Źródło to oczywiście strona Tesli. A jak chcecie coś pojeździć, no to playlista Zakopane testów polecam. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę. Patronom ślicznie dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!